Witam wszystkich widzów w kolejnym filmie. Zapraszam do oglądania. Gołąbki są puszczone w pary. Sypnęły im jedzonko. O, tam w celi się tłuką. Tam coś koledzy się nie dogadały. Nie wiem, co się im stało. 3 na raz wskoczyły. Ale mniejsza o to, wyjaśniam sobie sprawę zaraz. A ja tutaj złapałem jedną samiczkę z linii jeszcze oryginalną poszelensa. Tutaj mam samiczkę, rocznik 2011, która jest parowana i jest to samiczka z gołębi Shelens Hillsman z 11 roku. Taka ciekawa historia. Kapitalna samiczka, ona ma nogę złamaną, jak widać, na olimpijskiej obrączce. Ta obrączka się kręci, kiedyś nogę złamała. Ona szła na komplecie konkursów, miała 9 na 9 i niestety z tego 9 lotu był to ciężki lot, przyszła ze złamaną nogą. To walczyłem wtedy, chyba w 2016 roku, walczyłem wtedy o mistrza oddziału i sytuacja była taka, że oczywiście po tym jak złamała nogę, ją wycofałem z tych lotów. No i już nie była, dokoszowano, no, ale na koniec sezonu tu się wypierzyły gołębie, tu jakiś maraton, coś się zgubiło. No i tak powiem, do tej serii pewniaków brakowało, a walczyło się o mistrza i ona już się wyleczyła. No i tak na nią spojrzałem, dałem ją do kosza, mówię, kurczę, muszę iść jeszcze, maleńka. No i poszła i zrobiła ten konkurs. Mieliśmy serię 20 na 10, dobiła tą dyszkę, czyli była w tej dyszce i wywalczyłem wtedy tego mistrza. Także kapitalna samiczka, to ma taką piskę koło oka, 2011 rocznik i to jest z tych babć oryginałów. No kapitalna, nadal u mnie. Teraz ją paruję, puściłem ją w pary, żeby jeszcze coś zniosła. Będzie latała koło domu na wolności. Także no i co ciekawe, odszukałem stare papiery tutaj, starych rodowodów, bo tak naprawdę do tych rodowodów nigdy uwagi nie przywiązywałem. Ojciec to jest czerwony Shelens stary, ale co ciekawe, z linii gołębi Bogusława Glenca 164 Wodzisław, niebieski Shelens, pradziadek, 9 razy pierwszy konkurs olimpijczyków, od Lankheima. Tu też jest właśnie płowy, niebieski, ale tam płowki były. A z drugiej strony Bogusław Glenc, Ajerkamp Muller. Tu jest ten czerwony, więc barwa czerwonego pewnie z tej strony. Ale tu też są Shelensy, bo jest Lankheima Shelens i niebieska pstra z siostry Nationala 1, czyli to tam u Lankheima. I co ciekawe, z drugiej strony ten sam dziadek 2183, tu ręcznie wypisany, jest z Shelensów. Shelensy, ciągną się Shelensy, to jest jakiś lotnik. U góry Shelensy, u dołu Shelensy. Także cała rodzina z dwóch stron Shelensów. Co ciekawe, powiem, inne gołębie, co miałem z tej rodziny, to też są Ajerkamp Muller, Glenca Hillsman.
parowane na szelensy. Tak te gołębie tam były. Córka Peppe. Szelensy. Także parę tych gołąbków właśnie tutaj odnalazłem. Stare rodowody właśnie tych gołębi, z których te moje najstarsze pierwsze gołębie się wywodzą. Tu jest w ogóle ojciec najlepszego lotnika w Polsce w kategorii A, to chyba u Maci Kosmolisa, a z gołębi Glęca. Tak z ciekawości mnie zastanawia, jak będziesz pasować krzyżowanie tych gołębi z linią National. To też szelens 215 od Dominika Palarskiego, bo też tam nabyłem od niego gołębie i tam w rodowodach jest ten jego stary 215. Także tak się tu dokopałem moich starych papierów. Tu Mistrzostwo Polski 2.19 w kategorii B, 44 przodownik. Było 13 w regionie krakowskim. A tu dyplomy z oddziału za kategorię wicemistrz, intermistrzostwo, kategoria GMP. Co to jest? Kategoria GMP za zdobycie tytułu mistrz. Patrzę i nie widzę. Mistrz w A. W 18 GMP też coś. Mistrz w GMP, tak pisze przecież na środku. Pierwszy wicemistrz. Takie niby czytelne, ale niby ładnie wyglądają. Ale w tych oczach się to odbija. 2.18 kategoria C. Kategoria B, drugi wicemistrz. Kategoria A. Gdzieś te wszystkie dyplomy są porozrzucane. A tu 17 rok, kategoria B, czyli jeszcze wcześniej. Także jakieś dyplomy stare, które... tu jest w ogóle syn tego mojego nakrapianego. Syn mojego nakrapianego, którego tam pokazywałem, że wydał parę lotników. To ten syn między innymi też zdobył pierwszy konkurs z ostatniego finałowego lotu, więc taki ideał trochę, że zdobywa lotnika, a z ostatniego lotu lot wygrywa. Także to taki nie z wiatrem, 1122 metry na minutę, czyli porządny lot. Także cała sterta papierów, rodowodów, gołębi, od których się zaczynało z gołąbkami. Także od znanej tu Pałka, od znanych hodowców 1726 słynny. Tak jak powiedziałem, jego córkę mam, ta 901, kapitalna samiczka. Dzieci, tu jest napisane, z dzieci zdobyły 9 razy pierwszy, 58 konkursów w dziesiątce w oddziele do 2008 roku, a w 2003 w kategorii C 71,99. Dzieci tego 17,26, bo kolega Pałka tam to skrupulatnie notował i ja córkę 17,26 tu i wnuk jest, ale córkę 17,26 wam pokazywałem tam na filmie. I tutaj jeszcze mój pamiątkowy dyplom Zarząd Kolegium Sędziów w oparciu o uchwałę z dnia 27 marca 2010. Także od tego czasu jestem sędzią PZHGP, czyli jakby nie było, będzie za niedługo 14 lat, jak jestem sędzią. Nigdy nie pamiętam od kiedy, czyli w Kolegium Sędziów byłem od 2007 roku, bo 3 lata było szkolenie, a od 2010 jestem sędzią, sekretarz, prezes. A kto wtedy był prezesem? Ciężko powiedzieć, nie pamiętam. Także to jest dyplom Kolegium Sędziów, też tutaj w archiwum razem z tymi starymi rodowodami się znajduje. Tu dokopałem się jeszcze
starego Kubusia. Jak jako roczny z 590 km zdobył pierwszy konkurs w ziemi cieszyńskiej. To jest Kubuś, nawet zapomniałem. Człowiek pamięta, że dobrym był lotnikiem, ale o pewnych rzeczy się potem zapomina. Pierwszy konkurs ponad 500 km na całą ziemię cieszyńską, czyli 300 hodowców. Nie pisali ile gołębi, ale właśnie wspaniały gołąb. Wspaniały gołąb, te stare ptaki. Tu Ludoklasens, tu syn Kubusia. Też super w rozkładzie, jeden z synów. Pierwsza nagroda za standard miał na dodatek. I co ciekawe powiem, tu są pierwsze konkursy na 25 000 gołębi z 517 km w okręgu. Trzecia nagroda to już takie wyczyny. A to jest po jednym z synów Kubusia, bo się opowiada, że wszystkie te dzieci super płodzą. Właśnie trzeci lotnik oddziału, który był po jednym z synu Kubusia, bracie tego nakrapianego, co tam ostatnio na filmie żeście widzieli. Najlepszy lotnik. Najlepszy lotnik i na dodatek najszybszy gołąb. Te najlepsze gołębie robiły lotniki, a jeszcze na dodatek dopinały to pierwszym konkursem jedynką. Tu jest jedynka. Nie piszę ile oddziale gołębi, ale w oddziale także no to co się mówi od lat, te gołębie super się sprawują. Także tu z Kubusia starego właśnie tego syna prezentowałem. Odnośnie dalej linii mojego Kubusia i tego rozpłodowca, to ten też go już prezentowałem. To jest pełny brat Gniaździak, zresztą samiczki, która była trzecią lotniczką okręgu w kategorii B i czwarta w kategorii H na wystawie okręgu Śląsk Południe 2022 jako dwulatka, tak. 2022 zrobiła wtedy 10 na 10 wkładań, także to też jest po wnuczek starego Kubusia, czyli po jednym z braci tego rozpłodowca, co pokazałem, także tego nakrapianego mojego. Także cała ta rodzina, wiele ich bardzo dobrze, właśnie bardzo super dobre potomstwo wydała i w latach młodych i w latach starych, co tu bardzo dużo, co tu na tych dyplomach jakby przegrzebać, to można by bardzo długi film nagrać na temat referencji tej tylko rodziny, więc no, potężny tak samczyk, tak wygląda. O, to jest mój ten rozpłodowiec, syn Kubusia, którego tam pokazywałem na filmie. Miałem dużo zapytań i telefonów w sprawie tego gołąbka. Tak powiem, w obecnej chwili zostanie on do jesieni na mojej hodowli, ponieważ powiem tak, cena za niego jest mniejsza niż za gołąbki, które trzeba kupić z dobrymi papierami, czyli podrodowód jakby dobry, to więcej trzeba zabulić za gołębie z dobrym rodowodem niż za niego, a dużo jest też zapytań o młode po nim, więc bardziej opłaca mi się teraz, już jest wiosna, wiadomo, wychować po nim młode i dla siebie, i tam dla kolegów, którzy będą chętni, niż po prostu go obecnie sprzedać. A do tematu można wrócić jesienią, zresztą parę osób tam jest takich, które chcą tego gołąbka, ale bardziej porą jesienną, czyli na zimę, żeby sobie w przyszłym roku z niego ewentualnie chowali. Ja mam jego braci, tu zresztą pokazywałem też osiągnięcia jego siostrzeńców i siostrzenic, czyli młodych gołębi wychowanych po jego braciach, jego ojca, starego Kubusia. Tak nie pamiętałem też, że miał pierwszy konkurs z 500. No, wspaniały gołąb,
wydał i piękne gołębie, co na wystawach miały nagrodę, i super rozpłodowe. Jest z wujkiem tych samiczek moich lotniczek z 10 konkursami. Także naprawdę kupę dobrego materiału. Nie ukrywam, że jest mnóstwo telefonów, ale powiem tak, że teraz będę z niego chował młode. Coś poprzekładam jajeczek. Wykorzystam to, że ma dwie samice. To jest dodatkowy atut, że tych młodych pójdzie wychować więcej. I po prostu do jesieni będzie pracował u mnie, a później zobaczymy. Także tak to wygląda sprawa z tym gołąbkiem, bo coś też dla siebie oczywiście zostawię. Czasami to jest śmieszne, że gołąb, który wydał dużo dobrych gołębi, sprawdzony w rozpłodzie, żeby jego cena była niższa niż za gołębia z dobrym papierem, a kto się tam orientuje, to za gołębie z tych znanych linii, sławnych, trzeba bardzo spłono zapłacić. A co one wydają, nie wiem. Być może on wyda do lepsze dzieci, być może lepiej mi sprzedać młode z linii Porsche, po wnuczce Porsche, czy po wnukach Pitbulla, czy po wnukach Sagana, niż po prostu po nim. On się już sprawdził w rozpłodzie, a tamto to jest eksperyment. Nie ukrywam, że większe zainteresowanie jest po tych sławnych nazwiskach, ale jak na razie to ten już jest sprawdzony w rozpłodzie, a tamte gołąbki dopiero będą testowane. Oczywiście też ulegam magii tych obcych. Każdy próbuje, każdy szuka. Chcesz spróbować, trzeba zainwestować, więc też coś tam wprowadziłem. Kto obserwuje, to wie, do rozpłodu, ale na razie w sprawie tego gołąbka tak sytuacja wygląda, że będzie u mnie chował młode, ma dwie samiczki, będę przekładał jajka, więc troszkę dzieciaków w tym roku odchowa. Jakby co, to będą ewentualnie właśnie młódki po nim i po jego braciach dostępne, bo bracia też są fajne w rozpłodzie, wydały lotniki, lotniczki, lotniki okręgu i u mnie, i u znajomych. Także to nie są przypadkowe gołębie ze starego Kubusia, z linii Fulgoni, czyli gołębi muszkieterów. Kto zna, taki stary film był, to właśnie z tych gołębi się wywodzi. Tam są Fulgoni, gołębie i taka krzyżówka. Ojciec super ptak, więc wydał, a z drugiej strony tam były gołębie Ludoclasensa, Super Krak 69. No i tak to spasowało, że te gołąbki super się spisują. No i tutaj jesteśmy w gołębniku lotowym. Jak widzę, niedawno tutaj samczyki wpuściłem. Ile? Ze 4 dni temu. Po prostu z powrotem, bo było to tu opróżnione. No i tak myślę, że trzeba im puścić samiczki, bo samczyki już sobie tutaj celki przypomniały, gdzie mają siedzieć. No i chyba będzie trzeba puścić samiczki. Nie ma na co czekać więcej. I będę musiał zacząć parować te gołębniki, żeby też było później mi wygodnie z ich oblatywaniem i całą tą robotą. Także chyba łapię teraz samiczki, wpuszczam. Ale tu były przyparowywane, zobaczymy, co będzie się działo. Także one tu już były, dziewczyny, przyparowywane, więc następuje otwarcie blokady. I poszły.
poszły dziewczyny do chłopaków. Teraz muszą znaleźć swoje cele. Ale muzyka dla uszu. Rano wpuściłem samce do samiczek. No i tak to wygląda. Siedzą sobie w celach. O, tu tak samo. Tu w celi siedzi i woła samiczkę. Syn szaleńca. 3-4-14. Tutaj prezentuję syna szaleńca. 3-4-14 z 17 roku. Pokażesz oczko? Trochę ciemno jest. Parowanko, kolejny dzień. Pokarmiłem je, więc pozeskakiwały, ale miłość kwitnie. No i dobrze. Także tutaj może tego nie widać, bo gołąbki jak mówię, pozeskakiwały ze swoich cel, ale całe parowanie jest w trakcie. O, tu może bardziej wesoło na gołębnikach. Parki siedzą. Zobaczymy, jak się tam naparują. Fajnie. Tu werkamenka czerwona, werkamen drapa. A i mówię, dwulatki tu są. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także parowanie jest.
będą jajka. Dla tych kolegów, którzy zamówili młódki, to te młódki będą wychowane. Także ktoś jest zainteresowany, no to musi zadzwonić po prostu do mnie. Jak jakimiś gołąbkami jest tutaj młodymi. Z tych par zainteresowane, łatwo policzyć kiedy będą. Wszystko będzie dobrze, to początkiem kwietnia młode będą do odbioru.
byłem 6 dni temu w pary i pojawiło się pierwsze jajko. Musiała już samica być nabuzowana, skoro jajeczko się pojawiło. Jak widać, słoma nanoszona, także najlepsza według mnie wyściółka dla gołębi. Słomę sobie nanosiły, najlepsza rzecz, według mnie najwygodniejsza. I jest pierwsze jajko. Strasznie szybko, co znaczy, że te jajka nie będą jakoś równo, bo wiadomo, po 9-10 dniu to normalne, więc trochę czasu będą się wynosiły. No i czas mija, jajeczka się pojawiają, po jednym, po dwa, także widać, siedzą, wszystko idzie jak najbardziej w dobrym kierunku. O, widać, teraz zeskoczyły na jedzonko, ale tutaj jajka wszędzie po kolei pokładzione. Może wszystkie jeszcze nie, ale ten okres się rozpoczął, więc to taka informacja dla tych, którzy mamy dzisiaj 1 marca. Są jajka, to dla tych, którzy jakby też tam pytali o młode, czy potem też młódki na podkładkę, bo ja będę raczej po jednej sztuce chował, nie będę po dwa zostawiał, więc potem też nawet jak coś będzie nierówno, to się wszystko wyrówna, ponieważ jak się wyklują, to ja to porozkładam po jednym. Po prostu te, co się spóźnią, młodych nie będą mieli. O, tu też na tym przedziale jest jajeczko. Akurat po gołębiu na jesień pokazywałem z 12 roku, czyli 12-letni samiec, który miał też jedynkę na ziemię cieszyńską. Na cały rejon jest jajeczko. Także tutaj te samce są bardzo dobrej wartości, które są parowane z tymi samiczkami. Tu jajeczka ma samica, która zrobiła konkurs w niedzielę albo w sobotę z 1000 km, a za 6 dni konkurs z 700, czyli 1700 km, 1800 km w ciągu 6-7 dni zrobiła w konkursie, też ma już jajeczka. Tu właśnie jest ten samczyk 3469 z początku filmu, syn nakrapianego, który też ma super oko. Ja większość młodych po nim, po lotowych gołębiach sprzedaję, on jest partnerką na gołębniku lotowym, także takie samce naprawdę sprawdzone są przy tych moich samicach. O, jakie super skrzydło ma. Przy tych moich samicach są naprawdę super samce, taki latający rozpód, najlepszy lotnik oddziału, pierwszy konkurs, także po nim też będą młódki dostępne, jakże chciałem, tu go złapałem akurat na początku filmu, pokazałem jego dyplom, tutaj pokazuję gołąbka, także wszystkie te moje bazowe gołębie ja trzymam w rozpłodzie. One są gołębie, które się sprawdziły, no i w sumie zawsze po tych lotowych, sprawdzonych gołębiach do hodowców szły młode. Człowiek tak kupuje na ten rozpód te gołębie z papierami, właściwie hoduje sobie gołębie eksperymenty, więc te z papierami, to tak powiem, to gołębie, które będą testowane, eksperymenty, a tu są gołębie z dyplomami, które przyczyniały się do moich sukcesów, no i są w rozpłodzie, można po nich ciągnąć dzieci. To jest jeden, także mam wiele gołębi z tej linii. Także na tym też zakończę dzisiejszy filmik. Jajeczka się pojawiają o bardzo wielu super gołębiach. Na kolejnym filmiku może pokażę jeszcze parę par ciekawych. Dziękuję za uwagę. W razie pytań zapraszam do kontaktu.
513, 812, 854. Jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz pod filmikiem oraz zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów z mojej hodowli. Jeszcze raz pozdrawiam, dobry lot.